Cześć, dziś ostatni film z serii o Mikała Shiro na górach. Na tapecie dzisiaj Koma. Za bazę posłuży nam Tanako Ozuku Asagi, bardzo twardy japoński kamień. Zmoczymy powierzchnię. Na góra się chwilę wcześniej moczyła. Wytworzymy zawiesinę. Koma to ostatnia nagóra, jeżeli chodzi o drobność cząstek ostrzących, które zawiera, ale jednocześnie jedna z szybszych. Czy warto używać komy, jeżeli ma się na przykład Mejiro? Na to każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Są różne informacje w sieci. Niektórzy mówią, że warto, niektórzy mówią, że nie warto. Niektórzy mówią, że sam pan Sakamoto, który do tej pory wytwarza te kamienie, gdzieś wspomniał w jakimś wywiadzie, że Mejiro jest tak samo drobna jak Koma. Ja mogę tylko powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że jak używam Komy, to ta krawędź jest lepsza. I wydaje mi się, że ma to trochę, czy ma to jakieś znaczenie, czy jej użyjemy, czy nie. Wpływa to na krawędź tnącą. A jeżeli ktoś sądzi inaczej, no to widocznie takie ma doświadczenie. Ja kilka tych kom przerobiłem i każda jedna poprawiała wynik po Mejiro. Jeżeli chodzi o naostrzenie brzytwy, o ogolenie się później taką brzytwą, czy nawet jeżeli po Shiro na górze była jeszcze użyta inna nagóra, tak zwana Tomo nagóra, którą też sobie użyjemy później na tym kamieniu, to także miało to lekkie znaczenie, czy kończyłem wcześniej progresję na Mejiro, czy na Komie. I kończenie na Komie wypadało lepiej. Ale to jest tylko moje doświadczenie. Jeżeli ktoś ma inne, to niech uważa tak, jak uważa. Tu Koma od samego początku ma bardzo jedwabiste uczucie. Przy szuraniu tutaj nie ma mowy o żadnym takim szuraniu po gruzie, czyli jakichś większych cząstkach. Jak widzimy, właściwie już ta zawiesina stała się trochę ciemniejsza, już zaczęła zdzierać stal dosyć agresywnie. I tak właśnie działa Koma, że ona dosyć agresywnie ściera stal na początku i bardzo szybko się wyrabia. Znaczy bardzo szybko te cząstki się rozbijają i osiąga wysoką gradację. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Mejiro, która być może do podobnej gradacji się rozbija, to Koma przez to swoje właśnie szybkie działanie powoduje tak jakby zniszczenie jakiejkolwiek fałszywej krawędzi, czy właśnie krawędzi, która jest w niektórych miejscach zbyt cienka wytworzona, albo jakiś tak zwany drut, który potrafi powstać podczas ostrzenia. To wszystko Koma na początku niweluje, później właśnie się rozbija i bardzo wysoko wykańcza krawędź. Także ja polecam, jeżeli ktoś używa Mikawa nagór, to ja zalecam używanie ich w kolejności właśnie Botan, Tenju, Mejiro i Koma. Brzytwę bujamy. Na koniec jeszcze, już w kolejnym filmie, wykończymy sobie ją na tak zwanej Tomo na górze. To już nie będzie Mikawa Shiro na góra, tylko to będzie kawałek kamienia Ozuku pasujący do tego kamienia, który
mamy tutaj na stole, czyli będziemy mieli pewność, że oba kamienie pochodzą z tej samej dziury w skale. Niewiele to zmienia oczywiście, skąd kamień dokładnie pochodzi. Ważne jest, jak kamień pracuje, ale będzie to tak zwana poprawna droga, czyli że Tomona Góra jest bardzo bliska kamieniu bazowemu. Bardzo fajne uczucie przy ostrzeniu, tak można po prostu misiać jak po jedwabiu i bardzo długo ostrzyć, ale może szkoda stali, żeby nie wiadomo jak długo ostrzyć na komie, chociaż ona teraz już jak się wyrobiła, to już nie jest tak agresywna, nie ostrzy tak szybko. Nie zmieni nam się nagle kolor zawiesiny na bardzo ciemny. To co miała zrobić, ona robi przez pierwszą minutę. Tą agresywność swoją oddaje, a potem rozbija się i już może nie tak delikatnie jak Mejiro, ale coraz bardziej delikatnie, im te drobinki są bardziej rozbite i wyrobione. Poleruje nam krawędź i przygotowuje już właściwie do golenia, bo po Mejiro i po komie można się już spokojnie golić i będzie to przyjemne, ale dodając jeszcze zawiesinę z kamienia bazowego, bądź właśnie z Tomona Góry, która powinna być jeszcze drobniejsza od samego początku, można po prostu uzyskać maksymalną ostrość i delikatność, którą chcemy uzyskać, kiedy ostrzymy na kamieniach japońskich. Zgarnę tutaj trochę tej zawiesiny, która się ukryła w rogu. Oczywiście kamień bazowy jest bardzo twardy, to jest twardość w sklepie określana jako 5+. Dla mnie to jest twardość po prostu, która pozwala na to, aby używać Mikawa Shironagor i mieć pewność, że większość drobinek ostrzących zawartych w zawiesinie będzie pochodzić właśnie od kamienia pomocniczego, od kamienia do wytwarzania zawiesiny, a kamień bazowy raczej, jeżeli już coś puści z siebie, to będzie to niewielki dodatek. Na tym zakończę tutaj to ostrzenie. Wytrę blank, przewecuję o dłoń. I sprawdzimy sobie jeszcze ostrość, czy
tnie poprawnie włosy, bo już powinna.